Podczas tej lekcji dowiecie się, jak tworzyć linki, czyli tak naprawdę decyzje, które gracz będzie mógł podejmować w naszej opowieści. W celu przejścia do trybu edycji projektu należy kliknąć na niego lewym przyciskiem myszy. Nasza opowieść będzie podzielona na fragmenty, czyli małe karteczki. Muszą być one w jakiś sposób ze sobą połączone. Właśnie do tego służą linki. Aby edytować pojedynczą karteczkę, klikamy na nią szybko dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Zawsze na początku wprowadzamy nazwę karteczki, na przykład start. A start dlatego, że od tego miejsca rozpocznie się nasza opowieść. Jest to niezwykle ważne przy tworzeniu linków, dlatego że będziemy musieli wskazać, na jaką karteczkę gracz ma zostać przeniesiony po kliknięciu na określony link. Podsumowując, podczas tworzenia linków wykorzystujemy nazwy karteczek. Po wyjściu z trybu edycji zwróćcie uwagę, że wprowadzona nazwa pojawiła się również w miniaturce karteczki. Mamy dwie możliwości: stworzyć link do jeszcze nieistniejącej karteczki, czyli automatycznie stworzyć nową karteczkę oraz połączenie do niej, lub stworzyć link do istniejącej już karteczki. Stwórzmy nowy link do nieistniejącej jeszcze karteczki. Wchodzę w tryb edycji, wprowadzam dwa otwierające znaki nawiasu kwadratowego, nazwę karteczki, na przykład link 1 oraz dwa zamykające znaki nawiasu kwadratowego. Zrobię to kilkukrotnie. Wychodzę z trybu edycji. Możecie teraz zobaczyć, że automatycznie zostały utworzone nowe karteczki o określonych przeze mnie nazwach. Podsumowując, w tym przypadku treść linku równa się nazwie karteczki. Uruchomię projekt klikając opcję Play w prawym dolnym narożniku. Przetestuję, czy wszystko dobrze działa. Rozpoczynamy na karteczce Start i możemy przejść na kolejne, korzystając z linków. Na przykład wybiorę link 3. W celu powrotu możemy skorzystać z ikonki Cofnij. Wszystko działa prawidłowo, możemy przejść do kolejnej części. Ulepszę teraz swoje linki. Przechodzę do trybu edycji i chciałbym, aby wybrany przeze mnie tekst przeniósł gracza na karteczkę o określonej nazwie, czyli nie chcę posługiwać się tylko i wyłącznie nazwami karteczek. Wprowadzam fragment tekstu, na przykład w linku numer 1. A następnie znak minus i znak większości, czyli w połączeniu powstaje symbol strzałki. Wprowadzony fragment tekstu będzie teraz przekierował gracza na karteczkę o określonej nazwie, w tym przypadku karteczkę link 1. Pamiętaj, że po symbolu strzałki powinna znaleźć się od razu nazwa wybranej karteczki. Jeżeli na przykład przez przypadek naciśniesz spację i dopiero wtedy wprowadzisz nazwę, wówczas będzie to zupełnie inna nazwa, czyli powstanie nowa karteczka, która ma w nazwie znak spacji. To jest częsty błąd, uważaj na to. Przetestujemy, czy będzie to działać prawidłowo. Wychodzę z trybu edycji, wybieram opcję Play i możemy zobaczyć, że zamiast nazwy karteczki link 1 pojawił się fragment tekstu, który będzie przekierowywał na nią. Zajmiemy się teraz dodawaniem i usuwaniem karteczek. Zaczniemy od usuwania. Klikam na wybraną karteczkę, na przykład link 4 i mamy dwie możliwości. Albo wybieram przycisk Delete na klawiaturze, albo w tym menu, które się pojawiło pod karteczką, wybieram ikonkę kosz. Potwierdzam swój wybór, czyli usuwam i możemy zobaczyć, że powstaje połączenie donikąd. Dlaczego? Ponieważ w karteczce startowej dalej istnieje ten link.
Musimy go usunąć i wtedy to połączenie znika. Można to zrobić na samym początku, przed usunięciem. Zrobię to samo z karteczką o nazwie link 3. Usunę ją po prostu. Czyli usuwam najpierw link, czyli zostało utracone to połączenie, a następnie klikam na tą karteczkę i wybieram kosz. Jak dodawać nowe karteczki? Wybieram opcję w prawym dolnym narożniku z plusikiem i powstają nowe karteczki, tylko są to karteczki domyślne. One nie mają nazwy ani treści. W tym przypadku musisz pamiętać, aby wprowadzić nazwę karteczki. Klikamy podwójnie lewym przyciskiem myszy i wprowadzamy nazwę. Stworzyłem dwie nowe karteczki, link 3, link 4. Stworzę teraz do nich połączenie, czyli połączenie do nowych istniejących karteczek. Jak widzimy, powstały strzałki do tych karteczek. Zajmiemy się teraz opcjami, które pojawiają się po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybraną karteczkę. W menu, którym się pojawiło, możemy wybrać usuń, edytuj, uruchom lub więcej opcji, w których możemy wybrać wielkość karteczki. Jest to tylko zmiana wizualna i bardzo ważna opcja, czyli uruchom historię od tego miejsca. Zwróćcie uwagę na to, że karteczka Start ma taką dodatkową zieloną ikonkę. Ona oznacza, że po uruchomieniu naszego projektu opowieść wystartuje właśnie od tego miejsca. Jeżeli chcielibyście zmienić to miejsce startu, można wybrać właśnie tą opcję Wystartuj historię od tego miejsca. Ikonka zostanie zmieniona z karteczki Start na karteczkę link 3. Zmienię teraz początek historii na karteczkę Start. Klikam więcej i rozpocznij historię od tego miejsca. Zielona ikonka znowu tutaj powróciła i włączam moją historię. Przechodząc na kolejne karteczki, pojawiają się ikonki strzałek cofnij, powtórz. Mamy możliwość wyłączenia tych strzałek. Jeżeli tych strzałek by nie było, gracz nie mógłby wrócić do poprzedniej karteczki. Możesz również zamiast polegać na tych strzałeczkach wykorzystać specjalne linki. Ja właśnie takie specjalne linki do powrotu wstawię do każdej karteczki od link 1 do link 4. Wchodzę w tryb edycji i wprowadzam taki specjalny link, czyli link do cofania, wróć, czyli powrócę do karteczki, z której przyszedłem. Na każdej karteczce już mamy link do cofania. Sprawdźmy, jak to działa. Rozpoczynam na karteczce startowej i mam specjalny link wróć. Zwróć uwagę, że w tym zapisie nie muszę podawać, do jakiej karteczki mam powrócić. Powrócę po prostu do tej, z której właśnie przyszedłem. Oprócz linków w moim projekcie oczywiście możesz wprowadzić zwykły tekst, czyli swoją opowieść.